Dzień dobry, witam Państwa we wczesnowieczorowej porze prosto z Dar es Salaam przy temperaturze około 32 stopni Celsjusza. Dzisiaj troszeczkę będzie opowiedziane o jedzeniu, dla odmiany. Ponieważ niedawno mówiłem o jedzeniu, to dzisiaj będzie też o jedzeniu, ale o innym jedzeniu. Opowiem Wam trochę o takim jedzeniu, które jest spożywane tu przez miejscowych ludzi na co dzień. Pierwsza rzecz, najświętsza, to papieros, jest rozmowa. A do tego dzisiaj dochodzi jeszcze aspekt kawy. Z papierosem to już chyba niewiele można mieć lepiej. O, łyk kawy. Papierosek. I uśmiech na twarzy, ludzie drodzy. Po to się żyje, żeby sobie zapalić i kawy się napić. Dobra, tyle żartów. A teraz będzie o jedzeniu. Nie będę Wam tego przeciągał. Najpierw po prostu pokażę Wam trochę tego tak zwanego street food. Normalnego jedzenia na ulicy, które spożywają tutaj ludzie. I co Wam chciałem powiedzieć? Tutaj przeważnie z tego, co my się rozeznaliśmy, ludzie jedzą chyba 2 posiłki dziennie. To jest takie dość późne śniadanie dla nich, bo wcześniej wstają, około 9-10 i potem jakiś taki główny posiłek. I co jest jedzone na śniadanie? Z naszej orientacji najczęściej jedzą tak zwane mandazi. To są takie jakby słodkie bułeczki, nieduże, o średnicy około 6-7 cm. Są bardzo dobre. Jedliśmy to wielokrotnie z jakimś tam dżemem, czy marmeladę i tak dalej. Smakuje bardzo dobrze. Jeszcze bardziej nam smakowało nawet vitumbua. To jest zrobione z takiej masy ryżowej. Też lekko słodkie. Naprawdę fajna potrawa. Bardzo miła. Jedzą też niektórzy ludzie ciepłe rzeczy. No taka jest tradycja. Pewnie trochę podobna do tego, co jest na wschodzie. Jakieś tam Tajlandia, czy Filipinien i tak dalej. Ale jak mówiłem, zobaczcie sobie, jak to jedzenie wygląda, jak jest to podane, jak jest to przedstawione. Będzie tu też trochę reklamy tych ludzi, którzy zasłużyli na nią, robią ją sobie sami, zapraszają Was po prostu na posiłek tutaj do Tanzanii i bardzo dobrze, chcą to pokazać, a ja się z tego bardzo cieszę. Mieszkamy tutaj i dlaczego mamy tych ludzi nie pokazać z tym, co chcą przedstawić najlepszego. Może to nie jest takie, jakbyśmy sobie wszyscy życzyli, ale starają się i chcą pokazać się z najlepszej strony i też zaprosić Was do Tanzanii. Dlatego nie przeciągając, zapraszam Was do pooglądania takiego jedzonka na ulicy. A tutaj macie lokalne jedzenie, jakie tu w Tanzanii ludzie jedzą na co dzień, na śniadanko na przykład. Tam jest samosa, jak to się nazywa, to nie wiem, takie kulki, to są kulki z mięsem i tam z jakimiś kartofelkami, z jajkiem i tak dalej. Tam jakieś ciasto jest też po tamtej stronie, proszę Państwo, zobaczcie. Pewnie mnie nie za bardzo dobrze słychać, ale wytłumaczę później, bo tu głośno jest. A pokażemy z drugiej strony jeszcze tam te kuku. Tu na talerzyku można zobaczyć. Tu na tym talerzyku to możecie zobaczyć, to jest mishikaki, to jest zgrillowane mięso, ale wołowe. No i naturalnie kuku, czyli kurczaki, a tu macie dalej kilka rodzajów jarzyn, to tam jest potem sałatka z tego robiona, a tutaj macie te frytki miejscowe, ale one nie smakują tak jak znane są w Europie, są naturalnie dużo miększe. A tutaj macie tych ludzi z personelu, którzy pozdrawiają Was z Tanzanii do Europy. A tu zobaczcie, takie jedzenie jest przygotowywane. Kurczaki z grilla. Tam jest... What is this? This is fish or? No, there is T-bone and they have chicken. Aha, asante.
Takie jedzonko sobie Madam, możecie you're welcome. zjeść. And what is the price for kuku? Kuku with gypsy? Cook with chips is 700. 7,000. 7,000. 7,000. Yes. 7,000 za kuku i chipsy. When you like, I can you in this video to see. No? Okay. Hello, customers. You are so welcome. Welcome in our area. We have a big offer for you, so you are most welcome. Asante sana Rafiki. Okay. See you next time. No dobra, to zobaczyliście trochę tego jedzenia na ulicy, a teraz pokażę Wam jeszcze coś innego w tym samym stylu, ale coś innego, czyli naszą wizytę w takim małym barze, gdzie byliśmy specjalnie zjeść sobie coś, przygotowywaliśmy się tego już jakiegoś czasu i wreszcie wybraliśmy się specjalnie dla Was, aby Wam pokazać to typowe jedzenie mieszkańców Tanzanii, tej dzielnicy na przykład, gdzie my mieszkamy. Więc nie ma co tutaj więcej opowiadać, po prostu sobie pooglądajcie i stwierdzicie sami, czy Wam się coś takiego podoba, czy nie. Zapraszam do miłej zabawy w barze lokalnym z lokalnym jedzeniem. No i jesteśmy w zewnętrznej części tego małego baru. Jak widzicie, bardzo nastrojowe ściany, architektura, porządne plastikowe stołki wszędzie, plastikowy stół, no i my tu siedzimy, zamówiliśmy takie jedzenie, jak tutaj miejscowi ludzie, ci najnormalniejsi, którzy tu pracują, zamawiają. To znaczy zamówiliśmy kuku, zamówiliśmy chipsy mayai, zamówiliśmy ugali. A propos ugali, to jest pierwsza potrawa, którą większość mieszkańców, nie wiem czy całej Tanzanii, ale tutaj gdzie mieszkamy, zjada namiętnie i lubią to. Jest to naprawdę bardzo tanie. Ja sam tego jeszcze nie jadłem, spróbujemy to dzisiaj zjeść. Kosztuje to 1500 shilling. To jest nic tak naprawdę. Zobaczymy jak to smakuje. Do tego tradycyjnie, jak zwykle tutaj Fanta na nasi. Kosztuje tutaj 600 shilling. To jest, żeby Was nie okłamać, nie wiem, 25 cent, nie więcej. Złotówka, no to musicie sobie sami to przeliczyć. No takie są ceny dla miejscowych ludzi. Jeśli się wie gdzie przyjść, to można naprawdę zjeść i napić się czegoś. I to bardzo dobrze smakuje. My to często pijemy. Bez żadnych problemów i naprawdę bardzo tanio. Ambiente jest takie jak jest, no ale życie jest też takie jak jest. Tam jest ulica, gdzieś tam prowadzi na osiedle, jeszcze tam nie byliśmy. Pewnie nawet tą ulicą byśmy dotarli do naszego domu, gdzie mieszkamy. I jeszcze może rzut oka z tej strony na nasze centrum handlowe. Zobaczcie, jak się ładnie prezentuje. Widzicie? Nie macie tego w Polsce ani w Europie, takich centrum handlowych. A tu w Tanzanii to jest możliwe. Trzeba zmienić swoje życie i zapatrywania. No zobaczcie sami, czy to nie wygląda sympatycznie. Mogę Was zapewnić, że jak to wszystko zjecie, to będziecie mieli dość jedzenia. To jest tak syte, że w głowie się nie mieści. Tutaj macie mięso z ryby tym razem. Sos z grochem, takim małym i szpinat. A to nie wiem co to jest. To jest taki... To jest to ugali. I do tego to się wszystko miesza i to się wszystko rękami je. Tak, prosto rękami, nie jak żadnymi tam widelcami. To ręką się je to wszystko. Nie ma, że to jesteście w Tanzanii, to jest co innego. A ja tu mam tutaj już chipsy mayai, sałatę do tego. Tu mamy, sosy nam przynieśli, pili i tomatę. No nie ma co narzekać do tego Fanta na nasi. Na koniec Wam powiem, ile to wszystko kosztowało. Nie?
Drogo nie jest, a naprawdę można dobrze zjeść. Dostanę zaraz moje kuku jeszcze, ale kuku się smaży, żeby było świeże. Nie? To teraz sobie coś zjemy, a potem się zameldujemy, żeby wam pokazać, ile to wszystko kosztowało. Zapraszamy do Tanzanii. Inne życie. Tak, moi Państwo, to jest reszta, którą mi jeszcze wydano przed chwilą. Za to wszystko, co zjedliśmy, zapłaciliśmy 7,5 tysiąca szyling. Wyobraźcie sobie. Za 2 porcje, których po prostu naprawdę nie da się prawie zjeść. Tu zostało jeszcze, bo moja małżonka nie była w stanie już tego zjeść, bo porcja ugali jest tak duża, że to naprawdę dorosły chłop i duży chłop, taki tutaj tak zwany tumbo, jak to zje, to ma dość. No to co ona mogła to wszystko zjeść? Nie mogła. Ja swoją porcję jakoś tam w siebie wdusiłem, ale muszę przyznać, że nie mam siły na więcej jeść dzisiaj. To już jest z jedzeniem zakończona historia. I do tego napoje i taka cena, no to około możemy liczyć 3 euro za 2 osoby. Naprawdę przyzwoitego jedzenia i do tego jeszcze napoje. Zapraszam do Tanzanii, zmieńcie swoje życie. Może będzie inaczej. Wybierzemy się razem coś zjeść. Powodzenia. A tu zobaczcie, jak jest przygotowywane chipsi mayai. Na takim grillu. Wszystko robione świeże. Naprawdę jestem bardzo zaskoczony, jak tutaj to robią i bardzo szybko. I tak dobrego chipsi mayai, odkąd tu jesteśmy, jeszcze nigdy nie widziałem. Bardzo mili ludzie, bardzo fajni ludzie. Będziemy ich częściej odwiedzać. Bardzo dziękujemy za dobre jedzenie. Asante sana Rafiki. Very nice food. No dobrze, więc pooglądaliście sobie, jak jedliśmy, co jedliśmy, ile zapłaciliśmy i jak taki bar wygląda. Zapraszam może do komentarzy, jeśli ktoś ma ochotę. Będzie miło, będę mógł spróbować odpowiedzieć na pytania, jeśli kogoś takowe nurtują. No a jeśli nie, no to też nie. Trzeba z tym żyć. Ale jak mówiłem, prawda o Tanzanii będzie z moich ust i z moich materiałów wideo wychodziła zawsze tylko jedna, czyli naga, prosta prawda. I tym oto optymistycznym akcentem chciałbym podziękować Państwu za dzisiejszą projekcję. Mam nadzieję, że są ludzie, którym się to spodobało. Może będą chcieli kiedyś nas odwiedzić i zobaczyć Afrykę. Przywitamy się tutaj w Tanzanii, w Dar es Salaam. A na dzień dzisiejszy to by było na tyle, jak mawiał kiedyś profesor Jan Maria Stanisławski w programie Zezem. Życzę Wam miłego wieczora, spokojnego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku z cyklu opowieści dziwnej treści z Tanzanii i z przedmieści. Trzymajcie się ostro i do zobaczenia.